Już po drodze myślałem, że zapomniałem gogli, no ale na szczęście są. Trzeba było się zatrzymać, bo przerażenie moje sięgnęło zenitu. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś znajdujemy się w Zieleńcu i będę dokończać misję FPV z PDB HD. Tak jest, tym razem. Mam nadzieję, że wszystko już zostało podpięte tak jak należy. No i będę mógł tutaj przetestować tego drona. Zobaczymy jak zasięg. Błąd jaki popełniłem poprzednim razem to, że w Betaflightie nie włączyłem po prostu UART-u. No i stąd ten raczej kiepski zasięg i kiepska wizja. Sprawdziłem drona na krótkim zasięgu i działa, jakość jest lepsza. Jednak mam problem z włączeniem w BL-Heli silników na 48 kHz, tak aby no, nie drgał obraz w niektórych miejscach. Nad tym jeszcze popracuję, no a teraz co? Zabieram się do dzieła. Tak, wybrałem sobie specjalnie trudny teren po to, aby pomaszerować po drona jeszcze dalej niż za ostatnim razem, także może się tak zdarzyć, że gdzieś gleba będzie tam. I co? Włączyć bipera, czy nie? No dobra. Testujmy, co tu widać. Nie wiadomo jaki zasięg. Historia jest taka, że kiedyś na Kadaksie poleciałem daleko. A tutaj no dobra, na razie trzeba się pokręcić, zobaczyć jak tutaj z zasięgiem, bo prawdopodobnie trzeba będzie iść po tego drona gdzieś dalej. Jakaś budowa, woda, okej. No dobra. No i sobie lecimy. Obraz jest no dużo lepszy niż za poprzednim razem, także nie jest źle. Nie jest źle. O kurde, low battery. Land now. Ale dlaczego? Ulala. Dobrze, już land now zaraz będzie. No, tak to wygląda. Land now, land now. Można by rzec, że zasięg nie jest najgorszy. To tyle dobrego. No i dobra. Tak naprawdę tutaj teraz chcę stestować jak wygląda płynność tego O3. A tu widzę, że mam bardzo szybko mi schodzi bateria. Miałem 4,1, a tutaj widzę, że za daleko nigdzie nie pofrunę. Ogólnie mam strasznie mocno ustawiony kąt kamery, ale powiem Wam, że nie wygląda to wcale najgorzej. Oczywiście ja tutaj na razie nie robię nic specjalnego, jedyne co to patrzę czy nie przerywa, no ale widzę, że nie przerywa.
gdzie mogę się poruszać i jak. I tak jak mówiłem wcześniej, głównie zależy mi na tym, aby zobaczyć płynność tej kamery. Fajnie, jest ok. Nie wiem, czy są tu ludzie, czy coś tu się dzieje, dlatego tak trochę bezpiecznie lecę. O, tu jest siatka, dlatego też nie chciałbym skończyć na siatce. Tu są ludzie, dobra, więc trzeba trochę uważać. No fajnie wszystko, ale tu już trzeba zawijać do domu. Nie jest źle. A tam podprowadzę trochę pana, a co? Okej. Dzieje się przed sezonem. Szczerze mówiąc, to mam nadzieję, że nigdzie nie będę musiał chodzić po tego drona. Tak jak poprzednim razem, że nigdzie się nie wywrócę, że będzie to zwykły, czysty lot, bo tak naprawdę zależy mi tylko na testowaniu płynności, czy faktycznie nie ma tego całego jello. Mam problem z przemianowaniem tej frekwencji PWM na 48 kHz. Jedyne co, to w BL Heli S mogę to zrobić, ale tam coś się nie flashowało. Także myślę, że to pozostanie jeszcze do rozgryzienia. Chyba że udało mi się sflashować, a o tym nie wiem. Zobaczę jak po programie Gyro Flow będzie wyglądać obraz. No i w zasadzie tyle. Czas coś polatać. Ejku, znowu mam... Czy tu są ludzie na budowie? Nie ma. A może są. Trochę się obawiam robić różne rzeczy, bo nie znam terenu. Nie wiem, czy nie jest coś na dole. Oczywiście bezpieczeństwo przede wszystkim. I strasznie spada mi bateria, jak coś robię. Mam 3,90, teraz 3,80. No i jestem bardzo niepewny tych rzeczy, które wykonuję. Dlatego po prostu nie będę fisiować, że tak powiem. Zrobię sobie delikatne obloty. Zasięg faktycznie jest całkiem na poziomie. Jest ok. Ale nie czuję się jeszcze w pełni możliwości, żeby tym dronem bardziej latać, ponieważ no, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, głównie latałem na kontrolerach tych chyba Q7, później na TBS-ie i tutaj jakoś te gałki musiałbym troszkę przeregulować na nie takie lekkie, jakie są, bo są ewidentnie za lekkie w sterowaniu i nie czuję się zbytnio pewnie. No 3,6 to już będę spadać, ale jest ok. Fajnie było odwiedzić Zieleniec, jest dosyć nudno na pewno, ale o, no i land now. O, czuć. Powiew baterii. To pewnie też przez to, że jest zimno. Nie mam jeszcze takiego wyczucia w tym dronie, żeby równo wylądować. No to tak naprawdę nie wiem co tam. 7. lot. Po 2 latach przerwy. No jest źle.
Aha. No i właśnie znaleźliśmy się w Czechach. Chciałem, żeby trochę odmienić widok. No i odmieniłem. Lekko zatarliśmy i za każdym razem jak pojawia się taka droga, to przypomina mi to Słowenię. W zasadzie no nie ma tu gdzie zawrócić. Jest to mały problem. Ale nie przeszkadza to w tym, ażeby odpalić drona i się karnąć dronem. Stwierdziliśmy, że zanim polatamy, to trzeba tutaj tę drogę oczyścić z samochodu. No i w zasadzie poszedłem na zwiat sprawdzić, czy da się przejechać. I nie jest źle. No można, no. Tak, damy. Także szukamy miejsca, w którym można zaparkować auto, ewentualnie zawrócić. No i tyle, bo to taka droga to nie bardzo. Tym bardziej, że nie wziąłem dzisiaj nawet łopaty ze sobą. Okej. 6S wchodzi do gry i czuć moc. Tak jak mówiłem wcześniej, nawet nie zamierzam robić. Strasznie szybko spada mi moc. I low battery mi się już pokazało. Bardzo dziwne, bardzo dziwne. To jest bardzo dziwne. No i znowu low battery. Ciekawe. Możliwe, że to właśnie przez to, że zmieniałem całą tą frekwencję. No land now. Zaraz może być tak, że nie wykończy mi triku i będę musiał, a w zasadzie nie będę musiał, tylko on sam wyląduje. Mam nadzieję, że mój obserwator patrzy bacznie. I nurek. No trzeba się po prostu do każdego drona przyzwyczaić. I tak jak ostatnio właśnie mówiłem, latać, latać i latać. Tu już nie ma kamery GoPro, więc śmieszne jest to, że nie zahaczę górą. I low battery. No właśnie. To jest jedyny problem, że tutaj trzeba będzie spinać się prawdopodobnie jak małpka, dlatego muszę unikać tych drzewek. Woohoo! O, to mi coś tam zagilgotało. Land now. Zaraz wyląduję. Bardzo fajny teren. Podoba mi się. Dalej mam problem umysłowy ze zrobieniem przekrętów osią przez awatę, no i w zasadzie powinni mi za to jakieś czesne zapłacić. Nie no, jest ok. Coraz bardziej przekonuję się do tego drona. Mam strasznie ustawiony kąt na bardzo mocny i muszę tym dronem niestety lecieć dosyć szybko. Dobra, kończy mi się bateria, do tego czas na zawijaskę. Nie jest źle. Nie jest źle. Troszkę dłużej polatałem niż ostatnim razem.
Ale dosyć szybko schodzi bateria. Być może coś przestawiłem w tych silnikach. Sam ciekaw jestem, jak to działa na Gyroflow. To, co już widzicie, to prawdopodobnie jest obraz Gyroflow zrobiony na smooth, na taki płynny obraz. Wow, ale widok. No to jest niezłe. Akurat jak nic nie jechało, to nic nie jechało. Ale widok jest piękniuś. I zasięg też. Dobra, czyli ponad drzewami nie rwie. Nie jest źle. Patrzysz na dronę? No, cały czas. Wow. Ciekaw jestem, jak to wyszło. Trochę się boję latać, tak jak powiedziałem. Ale no, powoli się przestrajam. Wielka szkoda, że już mi się kończy bateria. Wow. To się nazywa bezpieczne latanie. Trzeba zobaczyć, czy nikt po lesie nie idzie. No nie ma co tutaj nawet komentować, bo skupiam się na lataniu, ale jest całkiem sympatiko. Jedyny problem, żeby zwolnić. Aha. No. Polatałem. Bardzo mi się spodobało. Trochę bałem się tych drzew, że po prostu gdzieś no stracę zasięg, zobaczę pikselozę i będzie plum. I trzeba będzie spędzać czas na szukaniu drona. Na szczęście zasięg jest pierwsza klasa. Bardzo cichutki jest ten dron. No i można powiedzieć, że jestem coraz bardziej powoli z niego zadowolony. Dopracować trzeba będzie kilka szczegółów. I bardzo, bardzo powtarzam, ciekawi mnie to, jaka jest płynność w Gyroflow. Gyroflow! Naładuję 6S-ki i polatam jeszcze na 6S-kach. Jest moc, jest adrenalina. No trików to dzisiaj nie ma. Jest takie uwolnienie głowy i latanie. Frywolne. Trochę jak ptak, trochę testowania. Nic specjalnego. Ale nie zawsze chodzi o to, żeby było coś specjalnego. Ktoś tak powiedział? A jednak te 6S to serio robią robotę. Problem jest natomiast taki, że standardowo czerpie się bateria, a nie chciałbym. No dobra. Nie powinna się w ogóle czerpać. Nie no, zasięg jest naprawdę już chyba ok.
Nie ma co narzekać na zasięg, chociaż tutaj trochę wydaje mi się, że no tutaj mogło mi trochę przerwać, ale jest ok. No tak, jakbym zszedł niżej, to myślę, że mógłbym już uciec zasięg, więc nie będę próbować. Ale yep. I hopla. Takie małe tam. Nic specjalnego. No nawet nie wiem, czy można to nazwać lataniem krajobrazowym. Chociaż teraz w sumie tak. O, ale tu pięknie. Wspaniale. Naprawdę. Jak silniki równomiernie pracują, no to nawet nie ma mowy o tym, żeby... O, low batery. Żeby jakoś szybko bateria się czerpała, no ale... Uznajmy, że nie latam równomiernie. Jak na razie to latam tak trochę testowo. Tak? Ile razy już dzisiaj powiedziałem słowo testowo? Dużo? Na pewno. Dobra, teraz nie wiem, gdzie jest samochód. O, będę chyba szedł po drona. A może jednak nie. Land now, land now, land now. Dobra, dobra. Bez paniki, gościu. Tak wysoko? Jest ok. No. Także im dalej w las, tym ciemniej. Im bardziej czujesz się pewnie, tym nie czuj się nigdy pewnie. No, fajniosio. Mam nadzieję, że materiał się nagrał, bo jak nie, no to nie będzie tego widać. Dobrze, że klepnąłem dronem o drzewo, które było 10 metrów dalej, także nie jest źle. I patrzcie, dron sam przychodzi. Bardzo dziękuję. Nic się nie stało. O, tylko śmigiełka wygięte. No ale to tak jakby standard. No i w zasadzie można powiedzieć, że ten odcinek jest o tym, jak zrewanżowałem się sam sobie za poprzedni odcinek, za poprzedni wyjazd do Łagiewnik, w którym testowałem drona. Dziś wylądowaliśmy trochę dalej, no ale tylko dlatego, że po prostu czasem fajnie poobcować sobie w naturze. Ja lubię góry, więc wydaje mi się, że to był odpowiedni moment, aby jechać tutaj 1,5 godziny, aby polatać sobie godzinę. Punkt widokowy nad Gniewoszowem uważam za bardzo ładny. No i co? Dziękuję za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że się wynudziliście tylko bardzo lekko. A już teraz zapraszam na kolejny odcinek, do subskrybowania, bla bla bla, łapki w górę, srutututu, majtki z drutu.